Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś mam dla Was ciekawy model rewolucyjnego samolotu, który mimo wszystko pozostaje w cieniu innych odrzutowców czasu II wojny światowej. Przed Wami kometa, czyli Messerschmitt Me 163B. Zapraszam do oglądania. Kobi, buduj historię klocek po klocku. Na pudełku przedstawione są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące naszego modelu, czyli nazwa, ilość klocków, ilość figurek, skala, a także kolekcja, w skład w której wchodzi. Na odwrocie przedstawione są inne ważne informacje, czyli m.in. wymiary, specjalna tabela techniczna, która przedstawia wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące oryginalnej komety, no i również nie zabrakło miejsca na archiwalną fotografię samolotu. Model jest naprawdę bardzo zbity, jest ciekawie wykonany. W skali 1:32 mierzy 18,5 cm długości, 29 cm szerokości oraz 8,5 cm wysokości. Tak więc jest to klasyczny model samolotu w skali 1:32. Po raz pierwszy znajduje się ten samolot w ofercie Kobi, no i muszę przyznać, że jako osoba interesująca się lotnictwem, zwłaszcza tym lotnictwem końca wojny, jest ten samolot naprawdę niesamowity, jest z całą pewnością bardzo, bardzo dobrze odwzorowany. Przede wszystkim jego malatura. Cały spód jest wykonany z klocków w kolorze białym, z kolei na górze mamy właśnie ten kamuflaż już z końca wojny. Mamy tutaj kolory ciemnozielony, taki ciemnobrązowy, no a sam ogon, jego wielki statecznik pionowy, to jest miszmasz wszystkich trzech kolorów, jakie znajdują się w tym modelu. Mamy tutaj zarówno biały, mamy tutaj zielony, mamy tutaj brązowy, wszystko jest w takie centki, łatki, wszystko jest takie pomieszane. Ten kolor, te wszystkie kolory sprawiają, że ma on jakiś taki swój wewnętrzny urok, który sprawia, że bardzo mi się podoba. Zwłaszcza jeszcze ten żółty nos, ten wiatraczek, który znajduje się na przodzie. Model wygląda naprawdę niesamowicie i z całą pewnością ma on swój wielki, wielki wdzięk. A mimo tego, że jest taki pokraczny i niepodobny zupełnie do niczego, niektórzy mogli powiedzieć, że jest on śmieszny, to prawda, jest śmieszny, jest, mówię, zupełnie niepodobny do niczego, ale dzięki temu sprawia, że on też jest jakiś. Teraz myślę, że będziemy mogli już przejść do nadruków. U dołu mamy krzyże belkowe. Takie same krzyże belkowe znajdują się na jego obu skrzydłach. Nieco inne emblematy znajdują się na ogonie. W tym przypadku mamy zwykłe białe krzyże bez tych czarnych elementów. Numer 15. No i oprócz tego logo oddziału, którym może nie tyle walczył, tylko był oblatywany. Udało się właśnie przemycić taki historyczny emblemat, który jest czymś naprawdę bardzo fajnym, ciekawym. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o jego podwozie. Dwa koła, które się toczą. Samym samolotem można bez problemu jeździć, można go przetaczać. Niemniej chodzi tutaj o to, że ten zestaw odpadał podczas startu. To był specjalny wózek, który po tym, jak samolot zaczął się wznosić, on zostawał na ziemi, a sam samolot leciał, tak więc on nie miał klasycznego lądowania, tylko miał przymocowaną jedną płozę, która zostawała i wtedy pilot musiał jakoś sobie radzić, żeby tym samolotem wylądować, co wcale nie było proste. Zbiornik paliwa i sam silnik odrzutowy mógł pracować przez około 10 minut. Po tych 10 minutach naprawdę intensywnej walki kończyło się paliwo i samolot stawał się szybowcem. To albo lądowali na pierwszym, lepszym lotnisku, a jeżeli mieli pecha, to musieli lądować na polach, łąkach, no i w miarę prostym i równym terenie. Mając jedną płozę, było to naprawdę bardzo ryzykowne posunięcie. Do zestawu mamy dołączoną również figurkę. Jest to o tyle ciekawa figurka, bo jest to figurka kobiety. Wśród wszystkich oblatywaczy niemieckiej Luftwaffe znalazła się jedna z pań, która właśnie miała okazję latać na niemieckiej komecie. Figurka pilota testowego ma charakterystyczny taki musztardowy kombinezon. Widać, że są tutaj zamki z tyłu, żółte buty, żółte rękawiczki oraz żółta pilotka z goglami. Jest to skromna, ale z całą pewnością bardzo ciekawa figurka. No i ogromny plus dla projektantów, dla osób, które koordynowały wygląd i skład tego zestawu, że tutaj mamy właśnie panią, a nie pana, bo panów już mieliśmy wielu, a jest to bardzo fajny ukłon w stronę pani. Oczywiście figurkę naszego pilota testowego można również umieścić w kabinie za sterami Messerschmitta.
Do zestawu została również dołączona specjalna podstawka ekspozycyjna, gdzie mamy tabliczkę, również ekspozycyjną. Znajduje się tutaj nazwa zestawu Messerschmitt Me 163B Comet. Jest również niemiecki krzyż belkowy, który wskazuje nam na państwo, kraj pochodzenia tej maszyny. Nie zabrakło również informacji dotyczących skali 1 do 32. No a sama podstawka jest wykonana w ciekawy sposób, bo ma nową nóżkę, która jest regulowana, tak więc w zależności od tego, jak chcecie, wasz samolot może lecieć centralnie prosto, może lecieć lotem nurkowym, tudzież może się wzbijać w powietrze. To już wszystko na dziś. Dajcie znać, co myślicie o kultowej komecie w komentarzach pod tym filmem. Zachęcam też do odwiedzania naszych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikowane są nowości i inne ważne informacje. Do usłyszenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.